Salam alejkum. Alejkum salam. Witamy Was w Jordanii, Kasia. I Michał. Właśnie wypożyczyliśmy samochód. Nie z wypożyczalni typu Hertz czy jakaś taka z rental cars. Lokalna wypożyczalnia, której największym plusem jest to, że nie ma depozytu. Co prawda samochody nie są, powiedzmy, pierwszej nowości i najlepszej jakości, natomiast są jak najbardziej do jeżdżenia, Myślę, że jak na pełnym warunki ubezpieczeniem. jordańskie to Plusem jest takim, że dostajecie jeszcze kartę SIM z internetem na cały pobyt, chyba 130 GB, więc wystarczy na bardzo długo. No i tyle, zabieramy się za zwiedzanie Jordanii. Mamy skrojony, co prawda, krótki wyjazd, bo tylko 4 pełne dni, ale chcemy zobaczyć 3 takie po prostu petardy, na które ja się jaram jak racę na Marszu Niepodległości. Czyli lecimy najpierw na Morze Martwe, poczytać gazetę w wodzie, polecimy potem na pustynię, Wadi Rum, no i do tego, co chciałem zawsze zobaczyć, czyli Petrę. Coś, co na początku lat 90. zobaczyłem w Indianie Jonesie. Czy warto jechać do Jordanii na tak krótko? No wiadomo, że lepiej polecieć na dłużej niż tylko tak krótko jak my, ale jeśli macie do dyspozycji tak krótki czas, bo na przykład macie mało urlopu albo znaleźliście tak jak my tanie loty, bo my przelecieliśmy tu za niewiele ponad 200 zł w dwie strony, więc to naprawdę była dobra cena, dlatego zdecydowaliśmy się, okej, dobra, bierzemy w tej cenie, warto przylecieć, ale jeśli bylibyście dłużej, no to jest tutaj znacznie więcej rzeczy do zobaczenia. Chociażby Dżarasz, jedno z najlepiej zachowanych antycznych miast rzymskich, którego my nie zdążymy zobaczyć, ale myślę, że w innym odcinku, bo pewnie wrócimy tu, będziecie mieli okazję to zobaczyć razem z nami, więc zasubskrybujcie nasz kanał i co? Jedziemy! No to go. Morze Martwe. Ach, niesamowita sprawa, którą bardzo chciałem zobaczyć w Jordanii. To jezioro leżące w rowie tektonicznym. Jest to jezioro, choć nazywa się morzem. Jest ono położone bardzo, bardzo nisko, bo lustro wody jest na minus 440 metrach względem poziomu morza. Otoczone jest granicami Jordanii, Izraela i Palestyny. Jest bardzo ciepłe. 20 listopada woda ma 26 stopni. No i oczywiście ma ogromne zasolenie, około 260 promili średnio. Dla porównania Bałtyk ma około 6-7 promili. No różnica jest zauważalna. No i przez to właśnie tak można sobie leżeć, czytając gazetkę, książkę, nie zamaczając rąk i nóg. Ale nie jest to najbardziej słone jezioro na świecie, bo bardziej słone jest w Dżibuti, czy w Kanadzie, czy nawet na Antarktydzie. No ale jedno z najbardziej słonych. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że właściwie nie ma tutaj żadnego życia, ani fauny, ani flory. Jeszcze jak się popatrzy dookoła, no to są same góry, skaliste, same piaski, no nie ma tu zieleni, jedynie gdzieś przy hotelach, czy przy jakichś domostwach, gdzie jest nawadnianie. Można tutaj świetnie spędzić czas, można się natrzeć błotkami, glinkami, zrobić sobie peeling solą, co też wykonamy. No i poleżeć, poopalać się. Super. Jeszcze wszystko jest naturalne. Oczywiście błotko, które jest bardzo ma korzystne działanie na naszą skórę, ale dodatkowo też sól z Morza Martwego, która służy tutaj jako peeling. Sama natura. Widzę się lepiej farmacji. Tradycyjnie, kto my musimy dopaść tradycyjne jedzenie. Jesteśmy w Jordanii, jak to już można było zauważyć, po zabawach w Morzu Martwym, czytaniu książki, siedząc w wodzie, smarowaniu się błotkiem, solą i tak dalej. Trzeba przyjść coś zjeść, bo już troszkę zgłodnieliśmy. No i jedziemy po prostu tradycyjną kuchnią jordańską. Zaczynamy od pieczonych kibbe. To jest takie mięsko, które jest z kaszą bulgur, kształtowane w taką chrupiącą kieszonkę. W środku pakowane jest inne mięso. Przyznam szczerze, nie do końca wiem, czy tutaj jest jagnięcina, czy wołowina. Do tego jest cebula i to jest zapiekane. Jeszcze oczywiście oliwa z oliwek, no bo pomimo, że Jordania nie ma dostępu do Morza Śródziemnego, to jednak jest kultura śródziemnomorska, oliwki są tutaj wszędzie. Bardzo fajne. Czuć delikatnie gałkę muszkatołową, troszkę cynamonu,
bardzo fajne. Poza przystaweczką taką, to jeszcze dochodzi zupa z soczewicy, żółtej soczewicy, która w Jordanii jest bardzo popularna. Jest bardzo popularna, sycąca zupa. I zazwyczaj w domach gotuje się jej taki duży, bardzo duży garb na później, bo smakuje ponoć najlepiej dopiero po tym, jak się przegryzie w nocy. Ale super, na pewno fajne. Dobra, co tu jeszcze mamy? Mamy kolejną potrawę bardzo jordańską, czy w ogóle z Lewantu, czyli kofty, ale to jest zapiekane w mięso jagnięce, zapiekane w tahini, czyli paście sezamowej z dodatkiem cytryny. To mięso przychodzi tym aromatem, o matko, to jest maumazja. To tahini z cytryną, to daje taki troszkę orzechowy smak tego mięsa. No jest rewelacja. No i punkt chyba główny, czyli bardziej beduińskie już danie, sadżija. Co prawda jest to z kurczakiem, nie z jagnięciną, bo wolimy kurczaka od jagnięciny. Nazwa pochodzi od patelni, takiej dużej, ciężkiej patelni, którą mieli Beduini. Wkładali ją prosto do ogniska i na tym robili bardzo szybko takie jednogarnkowe, powiedzmy, danie, dlatego że podgrzewa się tam oliwę do bardzo wysokiej temperatury, że ona aż poddymia, wrzuca się kurczaka, aż on się tak przyrumieni, lekko przypali, do tego doschodzi papryka, pomidory, jakieś różne dodatki warzywne. No i wychodzi takie fajne mięsko z warzywami. Jeszcze tutaj podkradnę paprykę, żeby sobie to połączyć w jedną całość. Fajne danie. To niedużo kosztuje. O cenach później. Jesteśmy w ogóle w restauracji Beit Shevima. I co ciekawe, restauracja ta jest prowadzona tylko i wyłącznie przez kobiety. Powstała przy pomocy UNICEF-u, właśnie żeby wesprzeć kobiety w biznesie, no bo w tym świecie arabskim no kobiety raczej nie są traktowane tak dobrze jak w zachodnim świecie. No i właśnie to pomaga ten UNICEF właśnie, żeby uruchomić możliwości biznesowe kobiet w tym miejscu i faktycznie są tylko panie tutaj gotują, podają. Rewelacja. Za kolację zapłaciliśmy 23,5 dinarów jordańskich, więc mniej więcej sobie to trzeba pomnożyć razy 5, ale przede wszystkim trzeba wspierać tego typu miejsca. Tak jak Michał wam powiedział, to miejsce jest niezwykłe, pracują tutaj same kobietki, a w arabskim świecie to jest naprawdę za rzadkość, więc girl power. Dziewczyny, wspierajmy się, wspierajmy te dziewczyny. Faceci oczywiście też wspierajcie tego typu miejsca, bo laski tutaj naprawdę mają ciężko. Jeśli chcielibyście zasmakować, bo tutaj chyba zasmakować to jest naprawdę dobre słowo, kąpieli w solniczce, to jest kilka opcji. Pierwsza, taka chyba najprostsza, czyli taka, z jakiej my skorzystaliśmy, to po prostu wynajęcie hotelu z dostępem do plaży Morza Martwego. I hotele są w różnych cenach i te różnice cenowe mogą być naprawdę spore, od kilkuset złotych do wręcz kilku tysięcy, w zależności od standardu hoteli, więc tanio nie jest. Opcja numer 2 to dostęp do takiej plaży hotelowej całodzienny. Tylko wtedy musicie pamiętać, że płacicie jakąś tam kwotę za dostęp do plaży, plus do tego oczywiście kupujecie u nich wodę, napoje, bo nie możecie przywieźć nic swojego, to jest druga opcja. I opcja trzecia, taka najbardziej budżetowa, to dostęp do takiej publicznej plaży, jak tutaj mamy, no ale jak widzicie, infrastruktury nie ma tutaj żadnej, a po kąpieli w takiej wodzie prysznic jest absolutnie konieczny. Ale wzdłuż drogi co kawałek będą stali Jordańczycy z takimi wielkimi baniakami wody, którzy oferują prysznic w cenie 3 dinarów. W drodze do Wadi Rum zatrzymujemy się gdzieś przy drodze w kierunku Akaby, chyba z 70 km przed Akabą. Restauracja, przy której stoi masa tirów. No wiadomo, tam gdzie się zatrzymują tirowcy na jedzenie, to jedzenie musi być dobre i tanie. No i faktycznie jemy coś, czym właściwie nie wiemy czym jest, tak do końca. To taka pita nadziewana kurczakiem, frytkami i pomidorami, ogórkami z ostrym bądź też bez sosu.
Co z tym sosem, bądź też bez sosu. I kosztuje grosze, bo taki jeden placuszek, który wygląda wielkościowo tak, kosztuje 1 joda, a napój Ichniejsza Cola, która smakuje dokładnie tak samo jak zwykła Coca-Cola, ta najpopularniejsza, kosztuje pół joda, więc w sumie za 3,5 joda się najemy. Ale no dogadać się tutaj niestety w tym miejscu już po angielsku nie da rady. Nie w ząb angielskiego, więc pokazywanie na palcach i tylko to chcemy, no ale jest smacznie, jest tanio. I jesteśmy tutaj niezłą atrakcją. Przycinają na nas po prostu jak komornik na szafę, ale no co. Dziwnie się na nas patrzyli, jak patrzyliśmy na wielbłądy, które przechodzą przez ulicę. No kurde, normalnie debile nie widzieli wielbłąda, który przechodzi przez ulicę. No nieczęsto. Do długiej listy zwierząt, które przechodziły nam drogę, właśnie dopisujemy wielbłądy, ale są piękne, naprawdę. Egzotyka i ta droga tutaj. Już 3. rodzaj pustyni po drodze, a jedziemy dopiero 200 km, niecałe. Super, wyprawa mega. Orient jest ciekawy. Przedziwny, ale ciekawy. Jak to na pustyni? Jest petarda? Jest petarda. Dotarliśmy na Wadi Rum. Spotkaliśmy się z przewodnikami, którzy nas zabierają do kampu. Najpierw pojechaliśmy za nimi offroadową drogą, bo jak się słusznie domyśliłem, chłopaki chcieli ominąć punkt poboru opłat za bilety, więc można przejechać koło drogi 2-3 km pustynią i wraca się z powrotem na drogę. Zostawiliśmy samochód na stacji benzynowej. No i teraz w promieniach zachodzącego słońca jedziemy na pustynię. Po całkiem niezłej kolacji wybraliśmy się na oglądanie gwiazd na pustyni. Znaczy wybraliśmy się, zostaliśmy zawiezieni pick-upem na pacę. Na środek pustyni, z dala od świateł. Jest tylko ognisko, trochę lampionów i jest to niesamowite wrażenie. No, po prostu pustynia, tysiące czy miliony gwiazd, bo świetne tutaj jest powietrze, ciemno, ognisko, zapach taki egzotyczny, mirry z ogniska, no super. I gdzieś tam w tle 3 Beduinów gada tym takim harczącym arabskim. Naprawdę świetne doznanie. Takiego połączenia z naturą i tego Orientu, no to robi robotę. No przede wszystkim jesteśmy tu sami, we dwójkę, no plus 3 Beduinów. Po nocy spędzonej na pustyni wyruszamy w głąb pustyni Wadi Rum po to, żeby zobaczyć te wszystkie filmowe krajobrazy, które mogliście podziwiać w Gwiezdnych Wojnach albo w Marsjaninie czy w Dunie. Więc to wszystko zaraz przed nami. A teraz jeszcze pokażemy Wam, jak wygląda taki namiot. Tych namiotów jest po prostu pierdyliard. Jak się przejeżdża przez pustynię, to obozów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mniejsze, większe i oczywiście różne opcje. Takie bardzo popularne właśnie są te takie bąbelkowe namioty, które wyglądają jak z filmu Marsjanin. Ale oczywiście możecie też znaleźć takie obozy, które mają tradycyjne beduińskie namioty. My pewnie następnym razem skusilibyśmy się na taki. Tym razem chcieliśmy właśnie w takim bąbelkowym zobaczyć, kiedy otwieramy rano zasłony i widzimy, że przed nami jest świetny widok, który możemy oglądać praktycznie z łóżka. I te namioty praktycznie wszędzie wyglądają tak samo. Nie będziemy Wam teraz polecać jakiegoś konkretnego obozu, no bo byliśmy tylko w jednym, więc no, trudno powiedzieć, jak wyglądają inne. Natomiast namioty są w zasadzie, jak przeglądałam oferty, takie same. Chodźcie zobaczyć do środka, jak one wyglądają. Jest łóżko z pięknym widokiem. Jest cywilizacja, bo król podciągnął prąd, jak to Beduini mówią. Król nam zrobił prąd na pustyni. I jest łazienka z prysznicem. Więc jak sami widzicie, warunki dla turystów to raczej nie są beduińskie warunki. Pobyt na tej pustyni to jest tak naprawdę fantastyczne przeżycie i ten czerwony piasek i te ogromne skały robią naprawdę wrażenie. Ale muszę Wam powiedzieć, że to, co jest już dookoła,
To jest naprawdę turystyczna komercha. My po prostu co kawałek uśmiechamy się, bo naprawdę te wszystkie kampy to z prawdziwymi takimi beduińskimi kampami to nie mają kompletnie nic wspólnego. Na środku pustyni możecie znaleźć na przykład sklep z pamiątkami, no bo oczywiście jak was będą obwozić po tych różnych miejscach na pustyni, no to trzeba się będzie zatrzymać w miejscach takich, żebyście mogli sobie kupić pamiątki. No, komercha i moim zdaniem trochę to zabija jakby ten klimat, no ale no trzeba zapłacić tę cenę. Jeśli chodzi o to, kto może tutaj na tej pustyni prowadzić biznes, to mogą robić to tylko Beduini. To jest taka umowa z rządem, że właśnie kampy mogą mieć tylko Beduini i sprzedawać pamiątki tutaj na pustyni też mogą tylko Beduini, bo uważa się, że pustynia tak naprawdę należy do nich, właśnie do tych wędrownych ludów, które teraz już z tymi wędrownymi ludami no, nie mają za wiele wspólnego. Jeżdżą Toyotami, Hiluxami, ewentualnie wielkimi Mitsubishi, siedzą cały czas w telefonach, no i liczą dinary od turystów. Kolejny przystanek pustynny, gdzie na skałach możemy odnaleźć nabetańskie inskrypcje. Do Królestwa Nabetańczyków, do stolicy Królestwa Nabetańczyków przyjedziemy jutro, bo to jest oczywiście Petra. Ale już tutaj widać, jak malowali na ścianach wielbłądy i inne znaki. Kolejny przystanek, dom Lorenza z Arabii, a w zasadzie to ruiny tego domu, no i oczywiście zaraz obok namiot z pamiątkami. Jeśli chodzi o historię Lorenza, to podobno jest świetny film o nim z lat 60., ale powiem wam szczerze, że nigdy się jakoś tak nie przemogliśmy do tego, żeby obejrzeć ten film, bo on trwa 4,5 godziny. A te filmy z lat 60., no ale może kiedyś przy okazji następnej podróży do Jordanii, myślę, że na pewno go zobaczymy przed. Kolejny przystanek to Wielka Pieczarka. Te formacje skalne są naprawdę bardzo fajne. No i oczywiście przy takich miejscach, gdzie zatrzymują się wycieczki, nie może obejść się bez kolejnego namiotu z pamiątkami, herbatą, kawą itd., napojami zimnymi. Jeśli chodzi w ogóle o cały obszar pustyni Wadi Rum, ten chroniony obszar to jest 720 km², czyli możemy sobie to porównać mniej więcej do naszego Beskidu Śląskiego. Wszystko tutaj jest rozjeżdżone samochodami. Tutaj te wycieczki w te i we w te jeżdżą i naprawdę brakuje aż trochę takiego klimatu typowo pustynnego, tylko za dużo cywilizacji jest, jak dla mnie przynajmniej. Tak jak mówiłam wcześniej, pustynia Wadi Rum jest naprawdę naładowana takimi turystycznymi spotami, ale możecie znaleźć też właśnie takie miejsce, jak jesteśmy tutaj, w którym będziemy jedli obiad, który jest tradycyjnie przygotowany na ognisku. I może przy tej okazji powiem wam, na co musicie zwracać uwagę, jeśli będziecie szukać kampu. To, tak jak powiedziałam, są różne opcje i weźcie pod uwagę, czy chcecie kamp, który jest bardzo w głąb pustyni, czy taki bliżej właśnie wioski. Te kampy, które są bliżej wioski, tak naprawdę często są nawet blisko ulicy, czy tam jeszcze słychać nawoływania muezina, albo słychać przejeżdżające samochody, czy widać światła z wioski, a te bardziej już w głąb pustyni, no to są w zupełnej dziczy. No i oczywiście są małe i duże. Z tego, co powiedział nam jeden tutaj z Beduinów, to największy kamp ma 40 namiotów. No to wiecie, to jest taki naprawdę konkret moloch. Nie wiem, czy to jest prawda, czy tylko tak mówił, no ale tak słyszeliśmy. I jeśli chodzi o wycieczki te jeepowe, no to też jak weźmiecie taką wycieczkę z takiego dużego kampu, no to zazwyczaj pojedziecie w kilka samochodów i bywa tłoczno, co mogliśmy się przekonać właśnie w tych miejscach, gdzie są robione takie standardowe przystanki. Takie świeżo zrobione jedzenie. Potrawa nazywa się galaja.
takich okolicznościach przyrody musi smakować i smakuje naprawdę fantastycznie. Więc to jest przewaga mniejszych kampów i małych wycieczek, że mamy to miejsce tylko i wyłącznie dla siebie. I dla tych małych dwóch brzdąców. O ile wczoraj jedliśmy na Wadi Rum, jedliśmy zarb, czyli tą potrawę gotowaną, pieczoną w koszyku w beczce w ziemi, to dzisiaj mamy mendi. Jest to coś podobnego, bo też się w takim ziemnym piecu to robi, ale jest to bardziej przyprawiony ryż z kardamonem, różnymi mieszankami przypraw. Tutaj, gdzie jesteśmy w Twilight Hotel w Wadi Musa, przygotowywany jest przez mamę właściciela. No i to jest taki po prostu domowy obiad. I już spróbowałem trochę tego ryżu. Naprawdę on jest przesiąknięty tymi smakami. I po wyciągnięciu tego po dłuższym gotowaniu jeszcze na węglach dopalają kurczaczka, żeby on był taki chrupiący. Do tego dostałem już tutaj salsę ostrzejszą, co bym chciał spróbować. To jest to. Takie jedzonko to ja lubię. Kurczaczek jest mięciutki. O. Perfekt. Jest super zrobione. Do tego jeszcze mamy warzywka, chlebek cieniutki i piękny widok na Wadi Musę, która jest w dole, ale tam gdzieś dalej już jest Dolina i Petra, do której będziemy ruszać rano. Wiecie, że my wybieramy takie miejsca, które zazwyczaj mają jakiś swój klimat, niekoniecznie duże hotele, duże molochy, a właśnie takie miejsca, gdzie możemy poczuć taką lokalną atmosferę, czasem nawet rodzinną. I to miejsce, w którym jesteśmy dzisiaj, właśnie takie jest. Oprócz świetnego widoku, fantastycznej kuchni, bo mama gotuje naprawdę wspaniale, to jeszcze właściciel hotelu jest przewodnikiem po Petrze, więc zdradza Wam wszystkie najlepsze szczegóły, którędy wejść, co ominąć, na co zwrócić uwagę i musielibyście naprawdę przejrzeć setki dokumentów, przeczytać, nie wiem, mnóstwo przewodników, posłuchać mnóstwa podcastów, żeby się tego wszystkiego dowiedzieć, co on powie Wam dosłownie w kilka minut, więc jeśli będziecie tutaj, koniecznie wykorzystajcie jego wiedzę. No i oczywiście zachęcamy Was do tego, żeby przyjechać tutaj i czasem nawet nie tylko zanocować, ale także skorzystać z jego usług jako przewodnika, bo naprawdę jest świetny. Petra leżała w dolinie, a w związku z tym, że w Jordanii czasem pada deszcz, to istniało ogromne ryzyko zalania tego miasta. W związku z tym Nabeteńczycy byli na tyle sprytni, że już w tamtych czasach budowali tamy, które miały magazynować wodę i chronić miasto przed zalaniem. Takie właśnie jak tutaj. A tu kolejny przykład nabetejskiej myśli technologicznej, hydrologicznej w zasadzie, bo te kanały tutaj służyły do doprowadzania wody do miasta. I pamiętajcie, że to są tereny pustynne, więc wodę trzeba było magazynować. Żadne miasto nie mogłoby istnieć bez wody, a oni już w tamtych czasach mieli osobny system do podlewania roślin i osobny system wody pitnej i także różne systemy filtrowania, więc jak na tamte czasy było to naprawdę absolutnie niesamowite. I dotarliśmy do skarbca, chociaż właśnie rozmawialiśmy z Michałem, że nawet gdyby przejść tylko i wyłącznie tym wąwozem, to już to jest naprawdę świetna atrakcja, a zakończenie robi ogromne wrażenie. To jest, jakby to Michał powiedział, absolutna petarda. Zwłaszcza, że marzył o tym od lat 90., kiedy oglądał Indiana Jonesa, więc wreszcie to marzenie udało się spełnić. Taki mały tip dla Was, który oczywiście powiedział nam Moment. Jak będziecie szli tym kanionem, no to starajcie się przy końcówce trzymać lewej strony, bo wtedy ten widok właśnie przy wyjściu z kanionu robi największe wrażenie. Widok na skarbiec. Chociaż tak naprawdę, czy to jest skarbiec, to teorii jest wiele. Podobno 27. Każda mówi co innego. Takie najbardziej popularne to to, że to nie skarbiec, a grobowiec.
Inni twierdzą, że faktycznie skarbiec. Ktoś inny jeszcze mówi, że biblioteka. A Moment wczoraj mówił nam, że taka najbardziej prawdopodobna teoria dla niego to ta, że to miejsce było po prostu swego rodzaju recepcją. Tutaj właśnie witano tych najznamienitszych gości i to ono miało właśnie robić takie ogromne wrażenie takiego przepychu i bogactwa Nabetejczyków. Może warto powiedzieć o cenach, chociaż w takim miejscu z jednej strony, no w sumie kiedyś to był skarbiec, więc jak najbardziej można mówić o pieniądzach. Z drugiej strony może nie powinnam psuć tego wrażenia rozmawianiem o pieniędzy, ale jak już zaczęłam, to powiem. Jeśli chodzi o ceny w Jordanii, no to bilety wstępu to nie są tanie rzeczy, to nie jest bardzo tani kraj, jak mogłoby się wydawać. Jeśli chodzi o taki jednodniowy bilet do Petry, to kosztuje on 300 zł, więc no, jak widzicie nie mało i oczywiście najlepiej kupić Jordan Pass, gdzie macie w tym i wizę, i bilet do Petry i na kilka różnych innych atrakcji. Jeśli będziecie kupować bilet bezpośrednio w Petrze, to są opcje na biletu jedno-dwudniowego do 4 dni. To, że kupicie bilet do Petry, to nie znaczy jeszcze, że będziecie mogli wejść właśnie tutaj na ten punkt widokowy, gdzie jest najlepszy widok na skarbiec. Tutaj dodatkowo trzeba zapłacić 10 dinarów jordańskich, więc też nie mało, no bo to jest około 55 zł, więc tanio nie jest. No ale herbatka z takim widokiem. Jeśli chodzi o herbatkę, no to serwują ją tutaj Beduini. To jest taka herbatka na ogniu, właśnie z czajniczka i herbata z takim widokiem chyba warta jest każdych pieniędzy, ale płacicie tyle, ile uważacie, to jest taki dar od serca. W knajpach kosztuje 2 dinary, więc no, nie wypada zostawić mniej niż te 2 dinary. Takie miejsce oczywiście musi być pełne legend i podobno w tym miejscu był ukryty wielki skarb. W związku z tym panują takie historie, że to właśnie Beduini strzelali do tej urny, która tam jest na samym czubeczku, licząc na to, że będzie tam mnóstwo pieniędzy i zostaną obsypani złotymi monetami. Oczywiście to bzdura, bo Beduini przecież nie mieli nawet broni palnej, ale jak w każdej legendzie, historii jest ziarno prawdy i w tej jest. Faktycznie strzelano do tego miejsca, ale byli to Turcy. Niektórzy mówią, że Petra to jeden wielki grobowiec. No i częściowo jest to prawda, ale nie możemy zapominać o tym, że przecież była to stolica Królestwa Nabateńskiego. I Nabateńczycy jako lud, który zajmował się głównie handlem, jeździli po całym Starym Świecie i przywozili tutaj różne inspiracje i pewne rzeczy, które im się spodobały, którymi zachwycili się, przynosili właśnie tutaj do Petry. Tutaj implementowali pewne rozwiązania z Egiptu czy ze starożytnej Grecji chociażby. I miasto to było na tamte czasy naprawdę niezwykłe. No ale oczywiście, jak to w stolicy, mieszkali tutaj ludzie. I chociażby na podstawie teatru, amfiteatru, który tutaj jest, można oszacować, że żyło tutaj około 30 000 mieszkańców. Teatr ten jest w ogóle największym na świecie teatrem, który został wykuty w skale. Tak jak Petra została wykuta w skale, miasto zostało wykute w skale, tak amfiteatr podobnie. A te wszystkie elementy, które zostały dobudowane, zostały one dobudowane przez Rzymian wtedy, kiedy podbili oni Nabateńczyków. A przed nami droga do klasztoru, droga 1000 schodów, choć tak naprawdę wcale nie ma 1000, a jedni przewodnicy mówią, że 860, inni, że 960. Tak czy siak, obydwie te liczby brzmią znacznie gorzej niż jednak droga 1000 schodów. Jeśli nie będziecie chcieli wspinać się o własnych siłach tak wysoko, to na każdym kroku będą wam proponować przejażdżkę mułem albo osłem. Jeśli zdecydujecie się na to, no to ile wynegocjujecie ceny, za tyle was zawiozą. Nie ma stałej ceny. Udało nam się dotrzeć na górę do monastyru, klasztoru, który jest większy niż skarbiec. Jest szerszy, wyższy, masywniejszy, za to skarbiec jest bardziej zdobiony, ale te budowle, jeśli tak popatrzeć na nie, to one są naprawdę dość podobne.
Prawdopodobnie dlatego, że obydwie były wykorzystywane właśnie jako grobowce królewskie, chociaż tak jak Wam mówiłam, z tym skarbcem to do końca nie wiadomo, ale ta tutaj na pewno była wykorzystywana jako grobowiec królewski, natomiast ta nazwa klasztor powstała później, dlatego bo była ona wykorzystywana potem przez chrześcijan. Jeśli chodzi o dojście tutaj, to zajęło nam to 45 minut. Jest stromo, idzie się pod górkę, schodami, więc może dać to Wam trochę w kość, ale uważam, że naprawdę warto. Przy tej okazji może powiem Wam też a propos pamiątek tutaj. Pamiątki sprzedają Beduini w sklepikach swoich i oni są bardzo nowocześni oczywiście, dlatego, bo można płacić kartą. Nie wszędzie gotówką tylko, ale jest dużo też miejsc takich, gdzie można płacić kartą. Niestety już przeszliśmy naprawdę 9,5 kilometra mamy w samej Petrze i przeszliśmy naprawdę kilkanaście tych stoisk z pamiątkami i powiem Wam, nigdzie nie ma ładnych magnesów. Wszędzie jest po prostu taka chińska tandeta i ceny są bardzo różne. Na początku będziecie mieli magnesy za 1 dinar. Jeden magnes, 1 dinar. Taki chiński plastik. Potem jak pójdziecie dalej, będzie 3 magnesy za 1 dinar. Potem będzie 5 magnesów za 1 dinar. A jak dojdziecie tutaj na samą górę, to przed samym wejściem jakby już do tej przestrzeni otwartej, gdzie znajduje się monaster, jest stoisko, gdzie za 1 dinara dostaniecie aż 12 magnesów. Więc możecie sobie wyobrazić, ile wart jest ten szajski plastik. Jak w ogóle powstała Petra, jeśli chodzi o pierwsze ślady osadnictwa? To jest VI wiek przed naszą erą. Natomiast jako stolica zaczęła funkcjonować między III a II wiekiem przed naszą erą. I to właśnie wtedy powstały tutaj te grobowce i chociażby system nawadniający. Tak jak już Wam mówiłam, Nabateńczycy dorobili się na handlu i oni po prostu chcieli się ukryć z tym bogactwem. Więc na tamte czasy było to jedno z najlepiej strzeżonych miast tej części świata. I nie każdy mógł sobie tak po prostu wjechać do Petry. To nie było takie proste. Przeskoczymy teraz szybko do momentu w historii, kiedy Petra została odkryta ponownie, bo na wieki była ona kompletnie zapomnianym miastem i zaginionym miastem. Chociaż może nie kompletnie, dlatego, bo podobno Beduini cały czas wiedzieli o tym, że ono tutaj istnieje, a w świecie krążyły legendy o zapomnianym czerwonym albo różowym mieście. W 1812 roku Johannes Burckhardt, Szwajcar, odkrył Petrę ponownie dla świata. Jak on tego dokonał? No trochę oszukał tych Beduinów, dlatego, bo zaczął żyć razem z nimi, przeszedł na islam. No i pewnego dnia poprosił jednego z Beduinów, że chciałby złożyć tutaj ofiarę dla Boga, żeby on pokazał mu miejsce, gdzie właśnie kiedyś składano ofiary. No i ten Beduin zabrał go tutaj, no i dalej wiecie już, co się stało. Ponownie Petra ujrzała światło dzienne. Za mną pałac córki faraona. Można by się wydawać, że jest on jedną z nowszych budowli, ale nic bardziej mylnego. To jeszcze nie czasy rzymskie, a czasy jak najbardziej nabetańskie. I wiek naszej ery. Krąży taka legenda, że faraon, dokładnie ten sam faraon, który ukrył swój skarb w urnie nad skarbcem, obiecał rękę swojej córki komuś, kto doprowadzi do Petry wodę. I tym sposobem mamy właśnie świetny system nawadniający i mamy także taką piękną świątynię. I jest to właśnie najstarszy kompleks świątyń na terenie Petry i cel pierwszych pielgrzymów do Petry. W międzyczasie wspomniałam o Rzymianach, ale skąd wzięli się tutaj Rzymianie na tych terenach, gdzie Rzym, gdzie Petra? Tak jak Wam też wspominałam, Petra była jednym z najlepiej strzeżonych miast. Nabetańczycy dorobili się na handlu i głównie handlowali właśnie kadzidłą, mirem, suknami, tkaninami, oliwą, ale w pewnym momencie zaczęli też uprawiać wino. A wiadomo, że alkohol szkodzi zdrowiu, a oni jeszcze wtedy tego aż tak dobrze nie widzieli. Alkohol czasem powoduje, że robimy głupoty, a Nabetańczycy tracili swoją czujność. I tak na początku II wieku naszej ery zostali podbici przez Rzymian. W tamtych czasach Cesarstwo Rzymskie było naprawdę ogromne. W takim szczytowym momencie miało 6,5 miliona kilometrów kwadratowych, a było to za czasów cesarza Trajana. Żebyście tak mogli sobie to mniej więcej wyobrazić na mapie dzisiejszego świata, to około 2/3 aktualnej powierzchni Stanów Zjednoczonych, więc naprawdę konkret. Co się stało potem? Dlaczego Petra opustoszała? W III-IV wieku naszej ery przyszło trzęsienie ziemi, które zniszczyło infrastrukturę i akwedukty. No i potem ona już stopniowo traciła na znaczeniu, aż do kolejnego trzęsienia ziemi w VI wieku, które to dokończyło dzieła i w VII wieku zupełnie opustoszała. I
świat o niej zapomniał. Zaraz przy wejściu do Petry i przy wyjściu z kanionu, jeśli szlibyście od drugiej strony, mnóstwo Beduinów będzie was zapraszać do tego, żebyście skorzystali z przejażdżki konno, mówiąc, że to macie w cenie. I to jest prawda, konie są w cenie, ale pamiętajcie, że napiwki już nie, więc to nie jest tak, że to jest zupełnie darmowa atrakcja. Trzeba będzie zapłacić za opiekę dla tego konia, temu, kto będzie wam tego konia prowadził. Druga opcja to są też meleksy. Meleksem możecie dojechać w zasadzie pod sam Skarbiec, ale ja rekomenduję korzystanie z tego środka transportu tylko tym osobom, które naprawdę mają problemy z chodzeniem, mają jakiegoś rodzaju niepełnosprawność i to jest jedyna opcja, żeby zobaczyć Skarbiec i w ogóle te tereny. Wtedy jak najbardziej tak, ale jeśli macie zdrowe nogi, to ominięcie kanionu, jechanie meleksem to jest największa głupota tak naprawdę. Największa zabawa i największa atrakcja jest właśnie w tym, żeby przejść ten kanion, móc podziwiać różne momenty tego kanionu, bo on jest naprawdę, naprawdę imponujący, więc nie dajcie sobie popsuć tej zabawy. To, co jeszcze powinniście wiedzieć a propos Petry i wejścia, jeśli chodzi o takie tipy, które być może wykorzystacie. Po pierwsze, przy wejściu taksówkarze będą wam mówić, że jest teraz nowa, lepsza droga od Małej Petry, więc oni was tam zawiozą i zaoszczędzicie czas. No, to tak nie do końca jest prawda, bo ta droga jest już jakiś czas i to, co jest minusem takiego zwiedzania od tamtej strony, to to, że pomijacie wejście kanionem i ten pierwsze wrażenie tego skarbca, które moim zdaniem jest najlepsze i zwłaszcza jeśli jesteście pierwszy raz w Petrze albo będziecie tutaj tylko jeden dzień, to szkoda byłoby go pominąć. Jeśli będziecie tutaj na przykład 2 czy 3 dni, no to jak najbardziej ten drugi dzień czy trzeci możecie zacząć od Małej Petry. Ale jest też jeszcze jedno wejście, trochę bliżej, nie tak zupełnie od tej Małej Petry i tam jeździ zupełnie darmowy shuttle bus, więc nie dajcie się nabrać, chyba że oczywiście będziecie chcieli, no to jasne, wasza decyzja, ale pamiętajcie, że jest kilka opcji. Ta, o której mówią taksówkarze, nie jest jedyna. Jeśli chodzi o zakupy na miejscu, no to z racji tego, że te tereny były tak naprawdę beduińskich plemion, no to nadal mogą oni handlować tutaj i zarabiać pieniądze na turystach i naprawdę to robią. Teraz i tak jest już to trochę ograniczone, bo jak ja tu byłam 12 lat temu, to po prostu nie można się było przepędzić, chociaż po całym dniu zwiedzania, kiedy co chwilę ktoś wam mówi one dinar, to naprawdę jest męczące. To naprawdę jest męczące, tak samo z tymi końmi, meleksami i tak dalej. To bywa męczące, więc musicie tutaj naprawdę wykazać się pewną asertywnością i powiedzieć nie dziękuję i po prostu nie wdawać się w żadne dyskusje. Jeśli chodzi o napiwki i ceny przejażdżki konno, no to oni będą domagać się 10 Jordanów, a pamiętajcie, że to jest 800 metrów, więc to jest bardzo krótka przejażdżka, 10 minut jadąc z tempa, więc sami musicie ocenić, czy warto, czy nie warto, no bo nie są to małe pieniądze. Jeśli chodzi o czas, który potrzebny na zwiedzanie Petry, to tak, na jeden dzień to jest taki absolutny rekonesans. Najważniejsze punkty oczywiście zobaczycie, ale w ogóle jest bardzo mało informacji o Petrze w języku polskim. Ja zamawiałam przewodnik w języku angielskim, bo po prostu po polsku jest bardzo mało informacji. Więc dobrym pomysłem jest wzięcie tutaj po prostu lokalnego przewodnika, jeśli chcecie się naprawdę dowiedzieć dużo, bo my byliśmy naprawdę dobrze przygotowani. Moment też dał nam mnóstwo informacji, a i tak miałam wrażenie, że po prostu na każdym kroku jest coś do zobaczenia. Oczywiście, jeśli nie interesujecie się za bardzo historią, archeologią, to przejdziecie sobie to w jeden dzień i uznacie, okej, mi wystarczy. Natomiast dla tych zapaleńców, którzy faktycznie chcą wiedzieć więcej i siedzą w temacie, interesują się archeologią, to 3 dni to jest tak naprawdę na spokojnie, albo bym powiedziała, może na spokojnie nie, no takie już coś zobaczycie i będziecie się tym cieszyć. Wino na terenie Jordanii produkowali już Nabetejczycy, ale jak już wam mówiłam, to wino właśnie ich zgubiło. Do tego stopnia miejscowi wzięli sobie tą lekcję na poważnie, że zaprzestali produkcji wina na całe wieki i wrócili do niej dopiero w XX wieku, więc bardzo już takimi tradycyjnymi, współczesnymi metodami. Jeśli chodzi o wybór lokalnych winiarni, no to nie ma ich za dużo, bo są one na północy i tylko 2. Ja właśnie tutaj w jednej z restauracji w Madabie zdecydowałam się, żeby skosztować w ogóle, jak to wino smakuje, dlatego, bo winorośle w Jordanii rosną na takich bazaltowych glebach. W związku z tym to wino ma taki mineralny smak. No i spróbowałam takiego wina St. George, to jest taka linia
jednej z winiarni właśnie Zumot. To jest taka winiarnia, która bardzo kieruje się takimi organicznymi sposobami wytwarzania wina, więc nie używają pestycydów, owce nawożą ich pola, ptaki zwalczają szkodniki i tak właśnie powstaje to wino. Czy to jest moje ulubione wino? No, przyznam szczerze, że nie. Piłam w życiu lepsze wina niż to, ale nie jest złe. Jeśli chodzi o produkcję wina w ogóle w Jordanii, to produkuje się około 1 miliona butelek. No a większość kraju to są muzułmanie, ponad 90% to są muzułmanie, więc można byłoby się zastanowić, dla kogo te wina są produkowane, skoro przecież muzułmanie nie piją alkoholu. No, są chrześcijanie jeszcze, ale to jest około 6% i chrześcijanie w Jordanii mają taki styl europejski picia wina, czyli tam wino do obiadu albo czasem w weekend. Bardziej liberalni muzułmanie także piją alkohol, są ekspaci, którzy ten alkohol piją, no i są oczywiście turyści, dlatego, bo Jordania bardzo nastawia się na turystykę, więc jeśli chodzi o kurorty Akaba czy resorty nad Morzem Martwym, no to one po prostu serwują alkohol dla turystów w większych miastach typu Amman, typu właśnie Madaba. Też nie ma problemu z tym, żeby napić się wina w restauracji, ale to nie jest tak, że to jest dobrze widziane, więc raczej pije się w środku, picie na ulicy to w ogóle jest bardzo, bardzo źle widziane. I alkohol raczej jest drogi. W hotelu piwo na przykład kosztuje 8 dinarów, więc to jest około 40 zł, więc to jest naprawdę dużo. Jeśli chodzi o ceny w sklepach, to one są znacznie tańsze. Kilkukrotnie nawet. Jeśli piwo, tak jak powiedziałam, kosztuje 8 dinarów, to w sklepie kupicie je tam za 2 dinary, powiedzmy. Natomiast nie kupicie alkoholu w każdym sklepie. Są specjalne sklepy właśnie w takich dużych miastach, takie liquor store i tam jest w zasadzie tylko i wyłącznie alkohol. W takich marketach z żywnością zdarza się, ale też to jest raczej rzadkość. Co zaskakujące, to niektóre piwa w Jordanii, takie lokalne oczywiście, mają nawet 13%, więc sporo. I słyszałam też, że pije się tutaj sporo wódki, dlatego właśnie, że ten alkohol jest drogi, no to chodzi o to, żeby trochę zaszumiało w głowie. No i być może z tego wynika też to, że procent alkoholu w piwie jest też dość wysoki. Ale tego nie wiem, tak słyszałam. Ostatni poranek spędzamy w Madabie i tutaj zjedliśmy pyszne śniadanie na tarasie, które w zasadzie mieści się na dachu hotelu, w którym zatrzymaliśmy się w samym centrum. I przy tej okazji może Wam powiem trochę o cenach i o tym w ogóle, jak się przygotować do wyjazdu do Jordanii. Jeśli chodzi o ceny, chyba gdzieś wspominałam, że to może nie jest najtańszy kraj. Tak jak mogłoby się wydawać, że tutaj Bliski Wschód to nie będzie drogo. Jeśli chodzi o ceny noclegów, hoteli jest zdecydowanie taniej niż w Polsce. No może poza takimi dużymi hotelami kurortowymi, nie wiem, nad Morzem Martwym, no bo tam to faktycznie ceny to czasem można policzyć w tysiącach, ale znajdziecie też przyzwoite za dużo mniejsze pieniądze albo takie oddalone od morza. Jeśli chodzi o ceny hoteli w takich innych miastach właśnie typu jak Madaba czy Amman, no to jest zdecydowanie taniej niż w Polsce. Ceny w restauracjach też trochę taniej. Za obiad dla 2 osób spokojnie zmieścicie się w przeliczeniu na złotówki około 100 zł. Jeśli chodzi o wizę, jeśli kupicie sobie Jordan Pass, no to tam wizę macie w cenie, więc jeśli planujecie zwiedzać Petrę, to jest najlepsza opcja. Albo jeśli nie planujecie zwiedzać Petry i uznacie, że ten Jordan Pass Wam się nie opłaca, to jeśli spędzicie chociaż jedną noc w Akabie, w kurorcie, no to wtedy też nie musicie płacić ekstra za wizę. My ominęliśmy Akabę celowo, bo jeśli na przykład byliście w Egipcie kiedykolwiek nad Morzem Czerwonym, no to jest właśnie taki podobny kurort. Ja już byłam kiedyś w Jordanii, byłam w Akabie, więc uznaliśmy, że na taki krótki pobyt jak mamy, omijamy Akabę i odpuszczamy. Jeśli chodzi o wypłatę pieniędzy z bankomatów, no to bankomatów jest wszędzie pełno, w wielu miejscach zapłacicie kartą, to nie jest problem. Wiadomo, że na takich bazarach, no to trzeba mieć gotówkę. Niektóre miejsca oczywiście, że wolą gotówkę. W restauracjach raczej będą mówić raczej gotówkę. Tutaj w hotelu na przykład, w którym jesteśmy, w ogóle nie można było zapłacić kartą, ale w większości miejsc da się. Wypłaty z bankomatów jest jeden bank, Jordan Kuwait Bank, i on nie pobiera prowizji. My z niego wybieraliśmy kasę z Revoluta i faktycznie było bez prowizji.
I jak się w ogóle przygotować do takiego wyjazdu? No oczywiście polujcie na tanie bilety. Teraz, kiedy tanie linie latają z Polski, no nie jest to wielki wyczyn, żeby się tutaj dostać. Ceny można znaleźć naprawdę w przyzwoitych, loty można znaleźć naprawdę w przyzwoitych cenach. I jeśli chodzi o szczepienia, no to ministerstwo rekomenduje szczepienie na wirusowe zapalenie wątroby, na dur brzuszny i na wściekliznę. To są rekomendacje. My się nie szczepiliśmy, ale uważam, że każdy zna swój organizm i musi jakby zdecydować sam za siebie, czy się szczepi, czy nie, bo tutaj każdy organizm jest inny i sami wiecie, jakie macie tendencje i skłonności. Nie pijcie wody z kranu, uważajcie przy tym, faktycznie pijcie wodę butelkowaną, często myjcie ręce, dlatego, bo ta flora bakteryjna jest po prostu inna. To, co my robiliśmy, to po prostu 10 dni wcześniej zaczęliśmy brać probiotyki, które braliśmy też tutaj, nie mieliśmy kompletnie żadnych przygód żołądkowych, więc jest ok, ale myślę, że też nasze podróże powodują, że ten biom już mamy dość zróżnicowany. Ale jedzenie jest naprawdę pyszne, temperatura jak na naszą jesień, gdzie w Polsce właśnie spadł śnieg, bardzo, bardzo przyjemna, więc polecamy Jordanię, bo to naprawdę fajny kierunek podróży. Madawa to miasto starożytnych mozaik arabskich, bizantyjskich i jest tutaj jedna z największych map podłogowych ówczesnego świata. Mozaika, którą na pewno znacie z podręczników do historii, która mieści się tutaj w kościele Świętego Jerzego, ale super w ogóle jest to, bo oczywiście to nie jest jedyna mozaika w Madabie, że jeśli będziecie sobie chcieli przejść całym szlakiem takiego dziedzictwa właśnie i zwiedzać różne zabytki, które mają mozaiki, to przez całe miasto wytyczony jest szlak. Wystarczy, że będziecie podążać za brązową linią i po kolei wszystkie zabytki, które są warte odwiedzenia i uwagi ze względu na dziedzictwo historyczne Madaby będziecie mogli zobaczyć. Zapomniałam powiedzieć, że ona pierwotnie miała aż 2 miliony elementów. Na dzień dzisiejszy aż tyle nie zostało, ale uważam, że i tak warto ją zobaczyć. Madaba jest w ogóle świetnym miastem, jeśli chodzi o taki klimat i uważam, że przy dłuższym pobycie na pewno zatrzymalibyśmy się tutaj przynajmniej tak na spokojnie na cały dzień, żeby pochodzić, powłóczyć się po tych uliczkach, zrobić na spokojnie zakupy, pozwiedzać to, co jest do zobaczenia i po prostu nacieszyć się atmosferą. Madaba to też największe skupisko chrześcijan w Jordanii, więc myślę, że Europejczycy będą się tutaj czuli bardziej swojsko niż w takich typowo muzułmańskich miastach. I niezależnie od tego, czy będziecie tutaj dłużej, czy krócej, to nie zapomnijcie zatrzymać się na kawę, na chociażby szybki przystanek w miejscu, które nazywa się Dar al-Sarai. To otomański budynek administracyjny wybudowany w najwyższym punkcie miasta i jest tutaj bardzo przyjemny taras, z którego widać panoramę całego miasta, meczet. Tutaj zaraz obok jest kaplica ścięcia Jana Chrzciciela, więc naprawdę fajne miejsce i super widoki, bardzo przyjemna atmosfera.